Zdecydowałem się na opony Yokohama Geolandar AT G015 w rozmiarze 215×75 R15. Są to opony all-terrain, które doskonale sprawdzają się zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Wydaje mi się, że w naszym klimacie opony całoroczne to dobry wybór. Często pada deszcz, nigdy nie wiadomo kiedy będzie śnieg, kiedy nie będzie śniegu. Dlatego opony zostaną założone i dla mnie temat jest zamknięty aż do czasu ich zużycia. Tutaj te opony nie są kierunkowe, więc można sobie założyć białym na zewnątrz albo do środka, w zależności czy się chce mieć te napisy białe czy zwykłe, niepomalowane. W serwisie dowiedziałem się jeszcze przy okazji tego Jimny'ego zielonego, który jest robiony, że można sobie tutaj zrobić bardzo fajną konserwację podwozia i na parę dobrych lat zabezpieczyć sobie całe podwozie przed jakimś tam gniciem, rdzewieniem. Tak samo można sobie zrobić tutaj w serwisie ceramiczną powłokę, która też dodatkowo fajnie chroni lakier i ułatwia mycie. Więc myślę, że teraz już niestety nie ma wolnych terminów, bo mają tak dużo roboty, że przed tą zimą już nie zdążę, ale w zasadzie pierwszą zimę przejechać nowym autem, jeszcze nie zakonserwowanym, to może nie będzie tak źle, o ile gdzieś tam nie będę przesadzał. A na przyszły sezon na pewno sobie zabukuję już taką operację konserwacji. Cała konserwacja jest właśnie takim czymś zrobione. Napiszę czym, bo ja się na tym nie znam, ale wszystko zmienia kolor na czarny. Zobaczcie. I dzięki temu nie ma możliwości, żeby tutaj coś zaczęło gnić i się psuć. Fajnie by było, jakby domyślnie takie rzeczy były robione, no ale w Japonii nie są im takie rzeczy potrzebne, nie mają takich zim i takich sezonów jak my tutaj. Więc kupując auto takie na przykład japońskie, warto sobie jeszcze dodatkowo takie elementy zabezpieczyć przed korozją. Tak to u mnie wygląda po paru przejażdżkach. Trochę zasyfione. No i zobaczcie. Takie rzeczy niedobrze działają, bo w tym się może zbierać wilgoć i zacznie to gnić. Także plan na przyszły sezon jest. Tutaj jeszcze dla porównania bieżnik BF Goodrich, chyba najpopularniejszej opony. A tutaj moje Ateki Yokohamy. Ateki sprawdzają się przede wszystkim w deszczu, co jest dość istotne w przypadku napędu na tył i tak krótkiej budowie samochodu jak Jimny. Co warto dodać, po pustyni i piasku suną niczym dakarowe pojazdy. Technologia Yokohama Enduro Compound zapewnia lepszą odporność na przecięcia i przebicia, dlatego jazda po kamieniach czy skałach jest naprawdę bezpieczna. Te opony AT, które teraz zakładamy, powinny dużo fajniej sprawować się w terenie, powinny bardzo fajnie działać w piasku i przede wszystkim też są to opony wielosezonowe, więc powinno się udać pojeździć też trochę zimą. Ten model opon ma śnieżynkę, więc teoretycznie powinny się sprawdzać też zimą. W niektórych krajach jest to wymagane, żeby w ogóle legalnie móc jeździć zimą po drogach. Rozmiar to jest 215×75×15, czyli jest to troszkę wyższa opona niż standardowo. Mamy wyższe tutaj bloczki, które powinny fajnie działać w terenie. Ona jest mega miękka, zobaczymy z żywotnością. Oponki założone. Niby taka niewielka różnica, ale jednak wizualnie już się powoli zaczyna z tego robić mały overlander. Zdecydowanie agresywniejszy look. Aż korci, żeby w teren jechać. Chyba pojedziemy w teren.
Jedyny minus jest to jazda w błocie. No tutaj niestety MTeki nie mają w sobie równych i o ile ten teren błotnisty jest powiedzmy nie za trudny, to te opony sprawdzają się naprawdę spoko. Trakcja jest dobra, natomiast jeśli przyjdzie nam już przejeżdżać przez naprawdę gęste błoto, jeśli jeszcze dojdzie do tego jakiś lekki trawers czy pochyły teren, no to te opony jednak już nie trzymają się tak dobrze.